Dżakarta to miasto pełne kontrastów, dziwnych widoków. Tutaj rower wiszący na płocie, a pod tym rowerem leży nieżywy szczur. Dzisiaj jest niedziela i część ulic wyłączona jest z ruchu, dlatego żeby w ogóle dać tym ludziom odetchnąć. Spytałem się wczoraj rzeczywiście kogoś, jak to wygląda, no i mówią tak, od poniedziałku do piątku ruch jest o wiele większy. W sobotę po południu tych samochodów była rzeka, teraz jest ich po prostu dużo. Jest dużo lepiej, tutaj widać chłopaki coś sprzedają, tam chłopaki coś promują. To jest karta do poruszania się komunikacją publiczną. Autobus na autostradę, do tankowania, zakupy, restauracje. Przejazdy są bardzo tanie. Załadowałem tą kartę w sumie za 100 000, czyli około 6 euro. Przejechałem wczoraj 2 razy około pół godziny metrem i zostało mi na tej karcie jeszcze około 45 000. Podróżowanie Uberami, czyli Grabem i Gojkiem też nie jest drogie. Niewiele droższe od tego, no niemniej chodzi o czas. Polecam zaopatrzyć się w kartę od razu po przyjeździe do Dżakarty. Ścieżki rowerowe. Co dziwne, w tym chaotycznym mieście, centrum w każdym razie są, w Chinatown ich nie widziałem, wyglądają mniej więcej tak. I wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie jest poruszać się nimi w centrum, bo są wydzielone, no ale tak jak widać tam na końcu kadru, ścieżka się kończy, za bardzo nie wiadomo co zrobić. Po tych chodnikach jeździć rowerem to taka średnia przyjemność. No ale jeżdżą też po nich skutery. W hotelu moim można wypożyczyć rower, no niemniej chyba się na to tutaj nie pisze. Nie prowadziłbym tutaj auta na razie, ze skuterem też miał pewne wątpliwości, właśnie jak słychać. Także rower odpada. Miasto ma też sporo murali w ogóle. Większość z nich szybko blaknie ze względu na słońce i klimat, no ale urozmaica to miasto, które ogólnie jest trochę takie chaotyczne i takie może zdawać się przytłaczające czasami. Podziela się taką kolejną ciekawostką w ogóle, jak jesteśmy tutaj postrzegani. Jak mówiłem wcześniej, nie ma tutaj za bardzo w Dżakarcie turystów. Przed chwilą widziałem jednego białego faceta, który chyba tutaj przyszedł pobiegać. No i to był pierwszy dzisiaj. Wczoraj widziałem może 5-6 białych osób. Jesteśmy chyba tutaj widziani dosłownie i w przenośni jak albinosi, czyli coś rzadkiego, coś czego nie widzi się na co dzień. Dzisiaj nie ma drona, no ale za to mogę się podzielić widokiem, bo jestem już przy monumencie. Wygląda to tak. A panorama miasta wygląda tak. No i jeszcze co do ludzi, szczególnie dzieci, tak jak przed chwilą miałem okazję tego doświadczyć, zagadują, przychodzą, patrzą się tak jak trochę na atrakcję turystyczną. Z tego co czytałem, czasami przychodzą do kogoś o innym kolorze twarzy zrobić sobie zdjęcie, żeby się pochwalić potem znajomym. No jesteśmy tutaj ciekawostką, ale jest to fajne. Jest to takie pierwsze moje doświadczenie w Azji, że nie ma białych ludzi. Nie ma, w ogóle nie ma. No ale to fajnie. Halo Poland! Halo, halo! Halo!
No właśnie, tak jak było widać przed chwilą, chłopaki podbili przybić piątkę, pogadać skąd jestem. No i w ogóle spytali mnie też, przed chwilą podjechali jeszcze raz, czy jestem youtuberem i czy jestem znanym youtuberem, bo pewnie tylko z takimi białymi ludźmi mają do czynienia i pytali się od razu, kiedy będą na YouTubie. Także musiałem ich trochę rozczarować, no ale będą na YouTubie prędzej czy później. Chciałem wejść i zwiedzić ten monument, ale chyba odpuszczę, bo ta kolejka tu się kończy. Czekanie w niej z tego co pytałem zajmuje około 1,5 godziny, także szkoda mi dnia. Tak to wygląda, że tutaj jest ten monument, a ta kolejka idzie tutaj pod ziemią z tego co mi tłumaczyli, tędy. Wchodzi się tutaj, także w linii prostej to będzie, ja wiem, z 500 metrów, 600. No także chyba odpuszczę. Jest to co prawda taka atrakcja, jedna z głównych Dżakarty, no ale może jutro, jak będzie po weekendzie, albo następnym razem, albo może nigdy. Nie wiem ile jeszcze razy uda mi się przyjechać do Azji. Mam nadzieję dużo, bo uwielbiam Azję, uwielbiam każdy kraj, w którym tutaj byłem. Kambodża była taka wyzywająca. Tajlandia to z kolei totalny luz. Wietnam w sumie Ho Chi Minh tylko widziałem. Ho Chi Minh był taki no busy. Saigon to jest naprawdę Saigon. Niemniej też było fajnie. Poza tym Tajwan, co jeszcze? Malezja, Singapur, jeszcze Tokio. No a poza tym sporo tu jeszcze zostało. No, każdy z tych krajów jest inny, każdy ma swoje plusy, minusy. Niektóre są bardziej przyjazne, jeżeli chodzi o turystów. Niektóre są bardziej challenging, że tak powiem. No ale każda wyprawa jest niezapomniana, każda wyprawa ma coś specjalnego w sobie. No i oby ich było jeszcze jak najwięcej. Tutaj dzieci robią jakieś ćwiczenia i tak się zastanawiam, coś w rodzaju musztry to wygląda. Jak one to robią w tych czapkach, które się wydają grube, gorące. Ja tutaj w ogóle się rozpływam cały. No ale niemniej chłopaki i dziewczyny ostro coś ćwiczą. Tutaj rodzice po prawej stronie. Rodzinne klimaty indonezyjskie, wojskowo-indonezyjskie. Chyba są ćwiczeni do jakiejś armii czy do czegoś, może jakiś skauci. No niemniej tak niedzielne życie tutaj wygląda. No ewidentnie, jest to przygotowanie do wojskowej musztry. Dziwnie się na to patrzy, że takie małe dzieci już tak się zachowują. No ale co kraj to obyczaj. Pora coś zjeść. Jestem właśnie w Al Jazeera Lounge. Chyba indonezyjskie jedzenie zostawię sobie na potem. Na razie wolę jeść coś bezpieczniejszego, bo jest Bali Belly, ale jest też Jakarta Belly. Jedzenie zaczyna wjeżdżać. Najpierw zupa z soczewicy i sok z gławy. No i wreszcie frytki. Frytki zamiast ryżu do jedzenia. Akurat bardzo doceniam. Tutaj lokalna jadłodajnia z różnymi rodzajami jedzenia, ryby, żołądki i różnego typu rzeczy. Nie wiem, czy bym się odważył. To chyba wąż tam jakiś jest czy coś. No ale jak widać, pełno ludzi tutaj jest. A to stacja Cikini. Zaraz za mną też Cikini Gold Center. Miejsce w Dżakarcie, gdzie można się udać po biżuterię. A samo to miejsce to taki dosyć spory mall. Jest tu 5 pięter, z czego tylko 2 albo 3 są z biżuterią. Ale dosyć sporo miejsc jest zamkniętych z tego co widzę. No niemniej warto się rozejrzeć. To już wszystko w tym odcinku z Dżakarty. W kolejnym sprawdzimy, czy Kemeng Square faktycznie jest imprezowym sercem miasta i przekonamy się na własnej skórze, czy po centrum da się w ogóle poruszać na piechotę. Wrócimy też na blok M, żeby zobaczyć, jak zmienia się to miejsce w ciągu dnia. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.